Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Pytacie nas często, jakie polecamy książki o herbacie. Dzisiaj pokażę Wam książkę Tao chińskiej herbaty autorstwa Ling Yun. Zapraszam. Tao chińskiej herbaty, przewodnik praktyczny i kulturalny autorstwa Ling Yun, wydawnictwo Olesiejuk. No, książka o herbacie oczywiście, o herbacie chińskiej, tylko i wyłącznie. Są tu wzmianki oczywiście o innych regionach, ale sprowadza się to tylko do powiedzenia, że pije się tam herbatę. Sama książka jest podzielona według żywiołów na części, także po kolei zaczyna się od żywiołu, proszę bardzo, metal, drewno, tutaj oczywiście żywioły po chińsku, ziemia, woda, ogień i epilog. Dlaczego polecam tę książkę? Ponieważ jest dość rzetelna. Ważne, żeby zwrócić uwagę przy wyborze książki na to, aby autor brzmiał z chińska albo z japońska. To jest wtedy, możemy być pewni, że nie jest to jakaś taka, powiedzmy, pozycja dla osób, które nic nie wiedzą, a chcą się dowiedzieć czegokolwiek, tylko pozycja, z której można się dowiedzieć już nieco fachowej wiedzy na temat herbat. Co ważne, jest tutaj oczywiście o historii zarówno herbaty, jak i akcesoriów do niej, a również mamy wytypowane najlepsze herbaty zdaniem autorki. Mamy również opis ceremonii parzenia herbaty po chińsku. Są też praktyczne wskazówki na temat, jak herbatę przechowywać. Tutaj możemy znaleźć również notatkę o samej autorce. Jest to mistrzyni herbaty, dyplomowana, ponieważ w Chinach mamy dostępne szkoły herbaty, którą gdy się kończy, dostaje się tytuł mistrza herbaty. Właśnie pani Ling Yun jest mistrzem herbaty. Jej zdjęcia tutaj z jej udziałem pokazują, jak przeprowadzić ceremonię chińską picia herbaty. Możemy się dowiedzieć sporo o plantacjach herbacianych, o rodzajach tych herbat. Powiedzmy, no akurat jeśli chodzi o rodzaje herbaty, to nie jest to jakaś bardzo dogłębna wiedza, są one z grubsza wymienione i kilka najważniejszych cech się pojawia. Nie ma tutaj słowa o tym, jakie są kolejne procesy przygotowywania herbaty, także tego tutaj trochę brakuje. Ale myślę, że nadrabia tutaj autorka praktycznymi aspektami przygotowania herbaty oraz no, poniekąd też duchowością, swoimi własnymi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z herbatą. Chwali się tutaj w epilogu nawet, że ma swoich uczniów i potrafi po samym smaku herbaty rozpoznać nie tylko herbatę, zbiór, plantację i tak dalej, ale również drobne błędy, jakie popełnili jej uczniowie, parząc jej tę herbatę. Także no, jeśli jej wierzyć, to naprawdę wie, o czym mówi i to widać w tej książce. Książka jest dość fachowa, choć ja bym ją jeszcze troszeczkę rozwinął o kilka aspektów związanych z uprawą samej herbaty, z jej procesami zbioru i przygotowania aż do momentu, gdy trafia do nas. To jest tutaj tak dość po macoszemu pominięte. Niemniej pozycja naprawdę godna uwagi i warta polecenia. Sama książka jest moim zdaniem wydana ładnie, całkiem przyjemny w dotyku papier i bogato ilustrowana, dość czytelna, wyraźna czcionka, także czyta się ją szybko i przyjemnie. Myślę, że jest to pozycja, którą można z całą pewnością polecić na początek, bo od razu nie wprowadzi nam zamętu. Jest tutaj to, co jest powiedziane, jest zgodne z prawdą i bardzo rzeczowo przedstawione. Także polecamy Tao chińskiej herbaty, autor Ling Yun, wydawnictwo Olesiejuk. To tyle, co na temat tej książki. Gdy znajdziemy jeszcze jakieś ciekawe pozycje, podzielimy się tym z Wami. Piszcie również, jeśli Wy macie jakąś książkę godną polecenia, chętnie się nią zajmiemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i nie zapomnijcie zajrzeć na czajnikowy.pl.